Nie, dziękuję. Okej. Cześć, nazywam się Michał Kosiczyński i dzisiaj obejrzymy mój ulubiony film. W 2001 roku premierę miało arcydzieło surrealizmu, w którym lekko zakręcona postać, szukając szczęścia w Hollywoodzie, wpada w freudowsko-patriarchalny krąg cierpienia. Mógłbym godzinami mówić o dekonstrukcji przemysłu kulturowego, jaką w tym filmie prowadzi ekscentryczny, polaryzujący widzów reżyser. Nie będę o tym jednak mówił, ponieważ zaraz my ten film obejrzymy. Jest to film oczywiście Luźny gość. Zanim obejrzymy ten film, wypada przybliżyć nieco sylwetkę luźnego gościa we własnej osobie. Tom Green to kanadyjski komik, muzyk, aktor i gwiazda telewizji. Karierę rozpoczął w wieku lat 15, robiąc stand-upy i biorąc udział w formacji rapowej Organized Rhyme. Od 1994 roku związany jest z telewizją, ponieważ wtedy rozpoczęła się emisja jego programu The Tom Green Show na lokalnych kanałach w Kanadzie. W 1997 roku Tom Green Show zostało wykupione przez kanadyjską telewizję The Comedy Network i wyprodukowano 26 odcinków w 2 sezonach. W ramach tego programu Green zapraszał śmiesznych gości na śmieszne wykłady, grał muzykę na żywo i robił pranki na ulicy, którego formatu jest de facto pionierem. Jeżeli ktoś tutaj ogląda Erika Andre, to zapewne ten format brzmi znajomo. Ale Green był jeszcze głośniejszy i jeszcze bardziej popychający granice wytrzymałości telewidzów. Jednym z jego bardziej odważnych żartów było zostawienie krowiego łba w łóżku rodziców, mówiąc później, że to zupełnie jak w ulubionym filmie jego ojca, czyli w Ojcu Chrzestnym. Rodzice często padali ofiarą jego żartów. Moim zdaniem najbardziej ekstremalnym z nich było przemalowanie samochodu rodziców na Slutmobile, w luźnym tłumaczeniu dziwkowóz, i jeżdżenie za ojcem, który odmawiał poprowadzenia go do pracy. Jeździł za nim po mieście, na przykład na przystanek autobusowy. Inne jego głośne wybryki to na przykład ssanie mleka prosto z krowich wymion, albo udawana kopulacja z martwym łosiem, do której nawiązał nawet sam Eminem w kawałku Real Slim Shady. Karierę Toma Greena okresowo przerwała diagnoza raka jąder. Powstałą pustkę w MTV zapełnił serial, taki mało znany, nazywał się Jackass. Jak przystało na osobowość telewizyjną, Green wykorzystał swojego raka jako materiał na odcinek specjalny swojego serialu, a po wyjściu z choroby wypowiadał się publicznie i tworzył różne kampanie społeczne poświęcone walce z nowotworem. Jedną z nich była na przykład piosenka Dotykaj się po jajkach. W tym czasie Green chodził z Drew Barrymore. Poznali się podczas produkcji filmu Aniołki Charlie'ego z 2000 roku, ponieważ Barrymore była fanką Greena i poprosiła go o udział. Nastąpił związek burzliwy, acz bardzo krótki. Green korzystał z tego związku bardziej jak pretekstu do kolejnego wymyślonego żartu. Tutaj akurat wybiegam nieco w przyszłość, ale 3 miesiące po premierze filmu Luźny gość, Green miał okazję poprowadzić odcinek programu Saturday Night Live i w trakcie swojego odcinka przeprowadził z Drew Barrymore udawaną ceremonię ślubną na antenie, co jak sam później przyznał, było przesadą. Po 2 latach się rozwiedli. Ostatnim projektem z tego etapu życia Greena, ponieważ mniej więcej po 2002-2003 roku, tak prawda, sława, odcinanie kuponów, ale moim zdaniem jego jednym z 2 arcydzieł. Jedno zobaczymy dzisiaj, drugie zostawię tak na linku, drugie zostawię w linku na Instagramie i na Facebooku. Jest to materiał The Tom Green Subway Monkey Hour, czyli to jest jego specjał z wylotu do Japonii. Wiem, że tutaj w ramach Kina Roczy dużą popularnością cieszyły się na przykład filmy Shin Tsukamoto, cieszył się na przykład film House'u, dlatego polecam obejrzeć to jako tak zwane supplementary reading do Luźnego gościa. Zanim przejdziemy do samego seansu filmu Luźny gość, chciałbym przypomnieć o kasetce narocznej, do której można wrzucać pieniądze, a na górze jest też napisany numer blik, na który można wysyłać dotacje. Puszczam ją teraz w obieg. Wam dziękuję za uwagę i życzę miłego, luźnego seansu.